trakcie mojej przygody w Mordorze spotkałem najróżniejszych orków, tych małych, jak i tych dużych. Moje polowania skupiały się na tropieniu unikatu, o jak najlepszych statach i jak najciekawszym wyglądzie. Dlatego też jak najszybciej przyjmuję tego twardziela o polskich korzeniach. Zapytasz po co? Czy to kolejna gwiazda naszych odcinków? No nie, bo widzicie, mam dzisiaj dla was coś specjalnego. Naprawdę specjalnego. Coś, o co prosiliście dość długo, a więc oto i on. Dask Rzeźnik, ognisty niszczyciel machin i co najważniejsze, to ork w zbroi wieży. Tak, dzisiaj w końcu mamy odcinek o wieży. Zapytacie, jak długo na niego czekałem, aż mi wypadnie? No jakieś 330 godzin na tym jednym save'ie. I to jeszcze wypadł mi wariant, który najbardziej mi się podobał, bo w hełmie niszczyciela. To ten spory kawał blachy na jego czole. Dobra, ale przejdźmy do konkretów. Statystyki 2, 2, 5, 3 i 6 słabości. Nie powiem, będzie z tym trochę zabawy. Jako że jest niszczycielem, posiada cechę klasową, dzięki której może przyzywać sobie saperów. Oraz posiada piekielny finał, ale tego dzisiaj nie zamierzam testować. No bo wiecie, jak dednie, to zrobi wielkie bu. Możesz też wysadzi innego przeciwnika. Na dodatek okazuje się być naprawdę niezłym piromanem na start, bo posiada aż 3 cechy dodatkowe na starcie związane z ogniem i zrobieniem wielkiego BOOM. No, lepiej nie mogłem trafić. Dlatego też nie ma na co czekać. Od razu zabieram się za pracę nad nim. W pierwszej kolejności wypadałoby zrobić z niego szalonego orka. I tutaj spokojnie, nie będę tłumaczył szczegółowo całego procesu. Wszystko macie w tym filmiku, który ostatnio pojawił się na kanale. Ja za to skupię się na tym, że podczas próby zamiany go w szalonego orka widziałem jedną i tą samą scenę kółko za każdym razem, jak odpalałem zadanie. A chodzi mi konkretnie o tego lejącego orka w krzakach. Powiem szczerze, cała zabawa trwała 45 minut i przez ten cały czas ktoś za każdym razem musiał jako gwiazda drugiego planu lać w krzaki. Albo od czasu do czasu sporadycznie poprawiać niewidzialną zbroję, co też było zabawne. A jeżeli chodzi o naszego rzeźniora wieżę, no to tutaj nie mam dobrych wieści, bo okazało się, że nasz kolega jest odporny na zostanie szalonym orkiem. I żeby nie było, postradzał zmysły tak chyba z 7 razy, a kiedy wczytywałem tylko save'a, no to w innych przypadkach po prostu levele leciały mu w dół. No jak postradzał zmysły, to za każdym razem mówił jedną i tą samą kwestię. Mięsko, mięsko. Dlatego też po 45 minutach postanowiłem nie męczyć go dalej i zostawić go takim, jaki jest. Czyli po prostu ani złamanym, ani szalonym. Próbujemy zrobić tak, by zachował swój oryginalny charakter. I jak to zrobię? W prosty sposób. Będzie to polegało na tym, że za każdym razem, kiedy go zhańbię, będę musiał go zaraz przejąć. I znów zabrać go na zadanie innego orka jako przybocznego. Po odpaleniu zadania znów hańbimy naszego kolegę. I tak w kółko i w kółko. No chyba, że postrada zmysły, albo stanie się szalony. No to wtedy zawsze możemy uratować sytuację tak, że wyłączymy misję, po prostu wychodząc z gry i wrócimy z cofniętym save'em. A nasz kolega zostanie taki, jaki był. No, łatwiej powiedzieć niż zrobić, bo tej idei trzymałem się tylko do levela 51. Nasza wieża jak na potężnego obrońcy przystało. Stawiał mi opór. Dodatkowo trzeba mu przyznać, że naprawdę niezły z niego kloc, bo pochłaniał nieźle obrażenia. Nawet te ze strzał, które nie było odporne. Ale wystarczyło jedna chwila nieuwagi i mała pomyłka przy klikaniu klawisza i tak, został złamany. A ja w panice szybko próbowałem ratować sytuację kombinacją Alt F4. Ale było za późno. I naszemu potężnemu rzeźniorowi przez nieuwagę wyprałem właśnie mózg. I nawet szybkie Alt F4 nie pomogło. Bo gra zdążyła zapisać informację o tej hańbie w systemie. I w tym momencie pełna załamka. Myślę sobie, to koniec. Właśnie zniszczyłem potencjalnego orka na odcinek. I to jeszcze takiego, którego dropiłem bardzo długo. Ale myślę sobie, czekaj. Jeszcze jest promyk nadziei. Dawaj mimo tego, że jest złamany, jeszcze go wylewelujemy. I owszem, będzie zyskiwał masę negatywów, no bo jest złamany i tracił cechę odporności, ale to nie znaczy, że nie da się go wylewelować, bo wystarczy tylko, kiedy będzie miał dużo cech odporności, po prostu przestać go hańbić. Także do dzieła. No i tu od razu po hańbieniu pokazał, na co go stać. Ale w złym słowa tego znaczeniu, bo widzicie, od razu nałapał pełno cech negatywnych i miał ich aż 8, z czego 2 śmiertelne.
Oj, czułem na tamten moment, że to będzie niemałe piekiełko wylewelować go. Tym bardziej, że jego odporności właśnie zniknęły i stał się naprawdę delikutaśnym orkiem. I musiałem się z nim obchodzić jak z jajkiem, bo wystarczy jeden za mocny atak i moja wieża będzie wąchała kwiatki od spodu. Dlatego też nie przesadzałem ze zbijaniem go i przejąłem go już na levelu 27. I nadeszła pora na pierwsze levelowanie. Wrzucą go do sali naczelnika, śmiertelne cechy zmieniają swoje miejsce i stają się wrażliwościami. A mnie czekało wbijanie pojedynczych leveli. I tutaj wam zostawiam cały proces wbijania tych leveli jakby co. I na levelu 50 nic mu nie dygnęło. Ani jedna cecha negatywna nie zniknęła. Więc nie czekam i od razu zdecydowałem, że ulepszę go na level 70. I tam znów nic mu nie zniknęło, ani nie przybyło. No co za zakuty łeb. No nic, i tak się zdarza. Nie poddaje się i przecież wystarczy, że znów go zbije. No nie? A jedyne w czym to zbijanie mu pomogło, to w łapaniu masy negatywnych cech. Bo już po pierwszym hańbieniu od razu przetasował sobie wszystkie negatywne cechy. Czym strasznie ograniczył mi pole manewru w walce. Ktoś kiedyś napisał, żebym stworzył najgorszego orka. To ta chyba chwila właśnie nadeszła. Ale czekaj, co jeśli dam mu się kilka razy zabić? Powinien przecież stać się heroiczny. Tak, plan był dobry, ale nasz zakuty niszczyciel nie miał zamiaru stawać się lepszym. I coś czuję, że tak mógł mnie powalać w nieskończoność, a i tak by nie stał się heroiczny. Dlatego też nie ma co kombinować i wykorzystuje starą, dobrą szkołę w pierdolu. Tylko po to, by jak najszybciej go zbić. Tylko trzeba uważać, bo nawet z pełnym życiem nagle sam potrafił stwierdzić, że się poddaje. O nie stary, tak łatwo nie będzie. Doprowadzę cię do stanu używalności. I tutaj śmieszny glitch, bo w pewnym momencie, kiedy go zatrułem, wieża stwierdził, że został podpalony i zaczął się miotać jak podpalony ork. To nieźle mu tam się we łbie poprzestawiało. Nawet strzelając w niego miałem bardzo duże wątpliwości, czy on to przeżyje. Dlatego też, kiedy był już na levelu 13 i miałem już go przejmować, zalałem go gradem ogłuszających ciosów. I o dziwo, nie mając cechy bystrzaka, chłop się dostosował. Ciekawe. Ale nie przedłużajmy, w końcu przyszedł czas na szkolenie numer 2. I znów wrzucam go do sali naczelnika, standardowo śmiertelne znikają, a ja wlewam w niego masę wiedzy. Na levelu 30 niestety nic. Co jest z chłopem? Jest tak zakutym łbem, że nic nie łapie? I coś czuję, że mamy następcę klątwy Seregost. Ewidentnie teraz przeniosło się i mamy klątwę Gorgoroth. Ale ja się nie poddam, bo wiem, że i tak się coś uda z niego stworzyć. Tylko pewnie będę musiał w niego i jeszcze większą masę punktów włożyć. Dlatego też leveluję go dalej. Na levelu 50 znowu nic.
I dopiero na levelu 70, chwała wam widzowie, coś mu tam w końcu dygnęło i stracił kilka negatywów na rzecz pozytywnych cech. Nareszcie, w końcu jakieś odporności. Ulepszam go jeszcze do 80 i tutaj już dupa. A nie, jednak nie, dostał cechę bandy obrońców, więc dużego zaskoczenia tutaj nie ma. Ważne, że się zmienia i zaczął zmieniać w końcu też miejscówkę, bo w pewnym momencie respił się tylko w jednym miejscu, a ja mogłem w końcu popodróżować. Tak, tylko szczerze mówiąc mógłby w końcu skończyć z tymi negatywnymi, bo choć jego wytrzymałość wracała na stare tory i lekko odczuwałem, że jego pasek życia albo się wydłużył, albo zyskał dodatkowe punkty ochrony, bo zaczął być naprawdę wytrzymały. Ale to tylko tyle, bo nadal szło z nim zdecydowanie za prosto. W sumie nawet wybuchy i ogień przestały w pewnym momencie robić na nim wrażenie. Ta, bo widzicie, przez pewien czas nie był odporny nawet na ogień, jako władca ognia. Ale żeby negatywnie nie mówić tylko o nim, ja też coś odwaliłem, bo widzicie, poniosła mnie fantazja i zbiłem go aż do levela 8. Czego trochę nie przemyślałem, ale na moje szczęście do jego przejęcia wystarczyły tylko 2 strzały. Już się bałem, że po zabawie. Dużo rozwodzić się nie będę, bo sytuacja była taka sama po wrzuceniu go do sali naczelnika jak zawsze. Jednym słowem stał się niezłą skarbonką na mojego golda. Ale pora jeszcze raz go przelewelować. I tutaj powiem wprost, wow, kolejny level 30 przyniósł miłe zaskoczenie. Statystyki 4, 2, 5, 5 i tylko 3 słabości. Aż przyjemnie się to ogląda. Tym bardziej, że zyskał cechę zabójcy bestii. I miałem go zaraz levelować dalej, żeby zobaczyć co z niego wyjdzie, ale czekaj. Zatrzymajmy się na levelu 40. Tu bez większych zmian, ale to nieważne. Wyszedł na prostą, to też pora wysłać go na arenę online. I tutaj widać dużą zmianę. Stał się naprawdę wytrzymały i radzi sobie z większością przeciwników. No dobra, tak naprawdę stał się wytrzymałym klocem, który atakuje jak mu się tylko zachce. I nawet trzeba było go 2 razy ratować. Bo z szybkimi przeciwnikami jeszcze był problem. Ale do czasu, bo po staniu się heroicznym zauważyłem, że łatwiej się rozścieczał i walczył zacieklej. I tutaj mała ciekawostka, wrzucam tego kolegę, chociaż na niego przegrałem, do odcinka, bo mamy tutaj przykład Ologa, władcy bestii, który ma przydomek Smok. Co za tym idzie, pewnie ma cechę przywoływania draków na pole bitwy, podczas oczywiście oblężeń. I tak, tylko Ologowie, którzy są władcami bestii, mogą mieć tą cechę. I tutaj kolejna ciekawostka, podczas jednego ze starć, po pokonaniu wroga, miałem taki dość nietypowy komunikat o nieznanej nagrodzie za pojedynek. I tak szczerze pojawiło mi się to pierwszy raz i tylko raz podczas tych prób. I nie wiem co to mi dawało, bo na pewno nie skrzynkę, bo za tą wygraną skrzynki nie dostałem. A naszej wieży było potrzeba aż 9 pojedynków, by stać się legendarnym orkiem. No bo wiecie, 2 przerżnął i trzeba było ratować go szybkim Alt F4. No i też powtarzać raz tabelę. Ale mam to, stał się legendarny. Dzięki czemu nie dość, że ma 2 cechy heroiczne, to zyskał 2 dodatkowe cechy
rozścieczenia. Z cech heroicznych dostał ochronę przed klątwą i władcę ognia. Nie no, to musi iść do przetasowania. Ale warto go jeszcze ulepszyć do 60, żeby oczywiście nic nie dostać. I myślę sobie, dawaj stary, jeszcze raz go wypuść. Szybkie zbijanko i może coś zyska. Oj tak, od razu na starcie dostał 2 cechy śmiertelne i stracił 2 odporności. Oj, co za wieża mi się trafiła. Pewnie jakby był szalony, można by było z niego zrobić naprawdę niezłą maszynę do zabijania. A tak dostałem nieźle wyciąganego, ponadprzeciętną orka. No ale że nadal świeżutkie, to warto utłuc tego kotlecika. Tak by jakoś na koniec się prezentował. Od razu ulepszam go do levela 70, by ten wrócił na stare tory. Oj, jak dobrze, że chociaż umiejki odzyskał. I teraz zostało mi tylko zrobienie 3 cech heroicznych, co mi się udało od razu. Nawet podmieniłem mu władcę płomieni na heroiczne bomby. A jako trzecią cechę dałem mu elitarną bandę, a niestety tej heroicznej ochrony przed klątwą nie udało mi się jakkolwiek wymienić. I tak oto prezentuje się mój pierwszy ork wiesza na kanale. Z orka 2253 stał się złamanym orkiem, fanem krwawego kotlecika 4457. No ważne, że udało się go jakoś na prostą drogę wyprowadzić i ogarnąć te słabości. I pamiętaj, drogi widzu, o tym, by z talerzyka zawsze mięsko zjadać. Z taką radością jak nasz Dusk. I mam nadzieję, że podczas oglądania odcinka ten posiłek ci smakował. I słyszymy się już wkrótce. A no i pamiętaj zostawić lajka i subskrypcję, bo widzę kto nie zostawia. Uhahaha!